No cześć moi kochani, witam się z Wami pięknie, serdecznie i gorąco w najnowszym filmie, tym razem pogadankowym. Porozmawiamy o dobrych i złych stronach Ameryki. To jest totalnie film na spontanie, tak więc, że tak powiem, co mi ślina na język przyniesie, to będę Wam mówić prosto z serca, tak jak ja czuję. Tak, dobrych i złych stronach Ameryki, plusach i minusach, jak zwał, tak zwał, co mnie tu irytuje, co mnie wkurza, a co mi się bardzo podoba. Tak więc zapraszam. A dlaczego dzisiaj nagrywamy ten film? Bo 2 dni temu była 8. rocznica, kiedy tutaj przyleciałam, więc kolą zero na zdrowie. Czasami trzeba. Za mnie i za Was. Za to, że tutaj jesteśmy, że nagrywamy i że działamy, moi drodzy. Tak więc zapraszam do oglądania. Ok, zacznijmy zatem od negatywów może, dlatego że naprawdę nie ma ich aż tyle, ile jest pozytywów. Serio. Najgorsza rzecz, jaka mnie tutaj irytuje, to jest bezdomność, gdzie widać ją naprawdę na każdym kroku, albo właśnie uchodźców. Nie wiem, czy można mówić o tym głośno, ale ja powiem, wszędzie są. Tu jest taka opcja, że wiecie, zawsze możecie pójść do kościoła, czy gdzieś na policję i zawsze Wam każdy pomoże, ale oni wolą stać na ulicach i, że tak powiem, żebrać. Ja często myślę i nie wierzę w to, jak oni stoją, a potem wiecie, jakieś Mercedesy czy coś pod nich podjeżdżają i koniec z tymi papierowymi, takimi kartonowymi znaczkami, że tak powiem, że są głodni, to kiedyś nawet dałam komuś jedzenie i wiecie, go to w ogóle nie interesowało, tak więc oni chcą hajsu, więc to mnie mega tutaj irytuje. Czy coś mnie jeszcze tutaj bardzo irytuje? No, te skaczące ceny, głównie paliwa, mimo że wiecie, no ja nie jeżdżę aż tak bardzo dużo, żeby mnie to dotykało, ale to jest tak, dzisiaj jest 4, jutro jest 4,50, pojutrze jest 3,20, w sklepie tak samo. To jest po prostu taki skok cenowy i najgorsze to jest też to, jeśli chodzi o polskie sklepy. W amerykańskim jakimś kupicie polski produkt za $3, a w polskim za 6. Więc jeśli ktoś nie wie, tutaj przylatuje, nie zna, idzie do polskiego sklepu, wyda kupę szmalu, więc to jest taka irytacja, że te ceny nie są takie ustabilizowane, powiem Wam szczerze. To jest taki straszny rozstrzał cenowy po prostu, no więc to jest taka irytacja na tym punkcie. Dodatkowo, czy coś mnie tu jeszcze irytuje? Wiecie co? Co do religii, wiary, właśnie religii, wiary, rządu, polityki, nie będę się na ten temat wypowiadać, bo no po co? Nie ma co denerwować ani siebie, ani Was, więc nie będziemy o tym mówić. Ej, no i chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o minusy. Czy jakieś są jeszcze minusy? Nie chcę też mojego kraju bardzo, wiecie, oskarżać, że Polacy są niemili dla Polaków, no bo to nie o to w tym chodzi, ale to prawda. Na emigracji swojego to by tak po prostu. I ja się przekonałam o tym na własnej skórze i nikomu tego nie życzę. Naprawdę. Tyle z minusów życia w Stanach. No nic więcej mi się nie przypomina. Wiecie, też może ta dostępność tych narkotyków, że bardzo dużo ludzi, ale to chyba wszędzie tak samo słyszy się cały czas i te strzelaniny również. Ale tu mówię, zależy gdzie. Ta dostępność broni, to jest chyba też bardzo taka irytacja, że no każdy może mieć. Ludzie wchodzą do szkół przez przypadek, wiecie, te szkoły wysadzają. No to jest takie ciężkie, ta broń i właśnie narkotyki. Sama znam osobiście, ale znajomych mojego kuzyna, którzy bardzo wielu przefajniło z narkotykami, no i wiecie, i są już na drugim świecie, więc to jest takie słabe, ta dostępność tego wszystkiego. Tyle z minusów. A teraz bardzo, wiecie, tak gładko przechodzimy do plusów, których jest całe mnóstwo. Wybaczcie, ale bardzo dobra kola.
Wiem, powinnam mieć w takich szklanych butelkach, ale no powinnam takie kupić, bo tutaj też są takie w szklanych, które są bardzo dobre. Dobra, przechodzimy szybciutko teraz do plusów, moi drodzy. Największy plus, przyjazność. Według mnie, dla mnie Amerykanie są mega przyjaźni dla innych. Uwielbiam ich vibe, uwielbiam ich poczucie humoru. Tak wiecie, jest jakaś babcia starsza, idzie, ledwo idzie, ale ona zawsze jest uśmiechnięta, zawsze everything is good, everything is okay. Taka przyjazność, bardzo mnie tutaj to urzekło i to, że nikt na nikogo nie patrzy. Czy macie włosy przetłuszczone, czy jesteście w piżamie, czy jesteście w kurtce zimowej, kiedy jest lato. O, nawet tutaj obserwuję ja w krótkim rękawku, Alaska idzie w kurtce z kożuszkiem. No i co? I nikogo to nie interesuje. To, jak wy wyglądacie, ile wy ważycie, jak się ubieracie, czy macie włosy umyte, czy nie, czy jesteście po fryzjerze, czy nie. Nikogo to nie interesuje. I to jest super. Po drugie, co mi się bardzo, bardzo podoba, myślę, że wiecie, no już wszędzie chyba tak się zaczyna działać, ale tutaj przede wszystkim ludzie, którzy są chorzy, którzy mają jakieś upośledzenia, na przykład autyzm czy Downa, są normalnie zatrudniani w sklepach. Czują się tacy potrzebni i też nikt ich nie ocenia. Nikt nie ocenia ich rodzin. To jest takie miłe i przyjemne, bo idąc do sklepu, na przykład oni pakują, wiecie, wam rzeczy w torby, co jest takim udogodnieniem, bo kiedy tutaj przyleciałam, to byłam w szoku, że po prostu jest ktoś, kto wam pakuje w siaty rzeczy. I to wiecie, oni pakują tak, nie, że wszystko bum, 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 jak nie wiem, macie na przykład położone chleb, masło, mleko, mięso. No to chleb idzie oddzielnie, masło z mlekiem, mięso oddzielnie. Wiecie, wszystko jest tak posegregowane. Więc jak wracacie do domu, to macie wszystko fajnie posegregowane i co jest super według mnie. Więc to jest mega. Dalsze, co dla mnie jest... Ja tego doświadczyłam, więc mogę się na ten temat wyrazić. Ale opieka zdrowotna, moi drodzy, naprawdę jest na najwyższym poziomie. Szpitale, byłam osobiście kilka razy w szpitalu tutaj w Stanach i mega, naprawdę mega. Człowiek w ogóle nie musiał się o nic martwić, wszyscy do was przychodzili, nie ma czegoś takiego jak jakieś łapówki, że tak powiem, nie ma tu czegoś takiego, po prostu każdego człowieka traktują na równi. Może mówię, to jest tylko na moim przykładzie, bo ja tutaj jeszcze raz powtórzę, mówię wszystko na moim przykładzie, to co mi się podoba, co nie, plusy i minusy według mnie, każdy może mieć inne zdanie, ale dla mnie opieka zdrowotna jest wspaniała. Tak, co do minusów, mogę jeszcze dorzucić na szybko, to jest to, że wszystko leczą lekami, po prostu wszystkie rzeczy są, wszystkie choroby, na wszystko są leki, leki, leki i cukier we wszystkim. Kupujecie takie dla dzieci, wiecie, jak się robi takie sztuczne mleko i tam po prostu jest tona cukru, tona oleju palmowego, jakichś utwardzaczy. To jest też kolejny minus, więc no, teraz mi się to przypomniało. I tęsknię, za Polską tęsknię co do tego, wiecie, co do tych produktów, co do... Dlatego czasami tutaj człowiek przepłaca, idzie do polskiego sklepu, chociaż no ja nie jestem zbytnią fanką, ale staram się kupować, wiecie, warzywa, owoce, wszystko, żeby było takie, no jak najzdrowsze, najmniej przetworzone, no ale niech podniesie rękę ten, kto nigdy nie jadł jakiegoś Maka czy KFC, come on. Tak więc, no, co do plusów, właśnie opieka zdrowotna. I kolejna rzecz, wiecie co, mi się wydaje, że łatwość znalezienia pracy i w ogóle. No, tak mi się wydaje. Bo tutaj jak chcecie, to znajdziecie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Trzeba tylko chcieć i wtedy się znajdzie. Można zaoszczędzić pieniądze tak samo, ale mówię, trzeba chcieć, trzeba się uczyć, trzeba dążyć do wyznaczonego przez siebie celu. No bo wiecie, jeśli wy tylko przyjeżdżacie i myślicie, że właśnie dolarki sobie na drzewach rosną, no to niestety tak nie ma. Ile razy wam pokazywałam drzewa, dolarów na nich nie ma. Trzeba na nie po prostu zarobić. Co dalej, moi drodzy? Wiecie co, chyba taka łatwa dostępność wszystkiego i taki bardziej chill, tak bez takiej spiny. Nawet powiem wam, jak był COVID, to ludzie... Ja nie odczułam aż takiej spiny, wiecie, że nie można było się dostać do lekarza czy coś, bo akurat leżałam w szpitalu w czasach covidowskich
I to nie było jakieś takie straszne, jak ja oglądałam się w telewizji trochę, jak to w Polsce było, że na wszystkich oddziałach ci ludzie chorzy na COVID i w ogóle. No tutaj tak nie było, więc nie wiem, czy to jest też trochę, wiecie, taki fake, czy po prostu no tutaj było inaczej. Nie wiem. I wiecie co, też dodatkowo na przykład to, że jak dzieci są w tych szkołach, to one od samego początku już ci rodzice starają się, żeby te dzieci miały pasje, żeby rozwijały te pasje. Wysyłają je na różne, wiecie, jakieś łyżwy, narty, golf. No na wszystko po prostu, żeby to dziecko wiedziało, czego ono chce, co ono lubi po prostu robić, co mi się bardzo tutaj podoba. Naprawdę bardzo mi się tutaj podoba. Tak samo te różne kempy, że dzieci kończą szkołę i potem rodzice zwykle wysyłają je na taki kemp, gdzie autobus przyjeżdża i wiecie, zabiera dzieci, jadą sobie na cały dzień i co? Jest super i mogą się tam rozwijać, biegać, ale to też myślę, że wszędzie jest. No ale tutaj mi się to bardzo, bardzo podoba. Kolejna rzecz. Tutaj bardzo stawia się na dzieci. Bardzo na matki, które są, wiecie, w ciąży, na przykład samotne matki. Jeśli dziecko poszłoby do szkoły na przykład z siniakiem, raz, drugi raz, to zaraz naprawdę do rodziców może przyjechać ta cała opieka społeczna i nawet w wielu przypadkach mogą Wam zabrać dziecko. Oni będą Was sprawdzać i w ogóle to jest tak, wiecie, to nie ma czegoś takiego, że ktoś przechodzi obojętnie, że ja się nie będę w to mieszać. Nie ma czegoś takiego. To, co ja widzę, no to naprawdę, no chyba, że wiecie, ktoś ukrywa to, ale ogólnie jak ktoś widzi, no to zawsze coś powie. No, to też trzeba przyznać i zwykle w szkołach właśnie tak jest. Też znam jeden przypadek, to wiecie co, taka znajoma, można powiedzieć, mieli kota i kot bardzo podrapał dziewczynkę, tak wiecie, no ciachnął po prostu po twarzy i od razu potem do niej, wiecie, wydzwaniała szkoła i przyjechała opieka społeczna, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie są rodzice. Więc oni nie wierzą rodzicom, a wierzą dzieciom. Więc no, tak jest. Więc to mi się też bardzo podoba. Co jeszcze? No nie wiem, kochani, taka chyba też łatwa, szybka dostępność wszystkiego i tak, mówi się, że ceny są wysokie, że jest inflacja, ale wydaje mi się, że i tak jest w porównaniu do zarobków dostępność produktów takich zdrowszych, lepszych jest o wiele łatwiejsza i tańsza aniżeli w Europie. Jak ja zauważyłam, na przykład awokado kosztuje, nie wiem, 50 centów, czyli to jest około 2 zł, nawet mniej za jedno awokado, ale ja nie przeliczam nigdy. Ja patrzę 1 do 1, no bo wiecie, no tu zarabia się w dolarach. Na przykład jak Wy zarabiacie 5000 zł, to my zarabiamy na przykład 5000 dolarów. Czyli no za, nie wiem, 100-200 dolarów. Ja pokazywałam jeden filmik, nagrywałam, że wydaliśmy 300 dolarów tygodniowo i tego jedzenia jest naprawdę sporo. Naprawdę jest sporo i ono nam wystarczy na dosyć długo, bo wiecie, mięso jakieś zamrażamy, czy takie ręczniki papierowe, papiery toaletowe, jakieś takie rzeczy. Więc 300 zł tak jakbyście wydali na tydzień i naprawdę dużo jedzenia. Jeszcze do nas właśnie goście teraz w weekend przyjeżdżają. No i mamy to jedzenie. Mamy to jedzenie, tak więc, no nie wiem. Wydaje mi się, że też jest tak łatwiej coś tutaj zobaczyć, pojechać gdzieś, odłożyć, mieć taki trochę, że tak powiem, wyższy standard życia za niższą kwotę. No bo wydaje mi się naprawdę, że w Polsce te ceny są kolosalne. Nawet wiecie, kupno jakiegoś samochodu to też bez przeliczeń, na przykład 40 000 dolarów, a 40 000 złotych to też są różne te samochody, ale no mówię, ja nie przeliczam, tylko 1 do 1 robię, tak więc myślę, że taka łatwiejsza dostępność do lepszego życia, że tak powiem. Ale no mówię, no to są tylko moje tutaj takie rozkminy. I wiecie, to znowu mi przyszedł jeden minus. To, że minus. Nawet nie wiem, czy to jest minus, czy to jest takie coś pośredniego, plus minus, ale na przykład tutaj szkoły są płatne. Tu szkoły są płatne, więc dziecko idąc do college, czyli na uniwersytet, musi bulić gruby szmal, żeby na to iść. I wiecie, ale potem po tym college'u on ma zapewnioną pracę. Więc jeśli ktoś jest lekarzem i wybula na przykład 40 000 dolarów na rok za edukację i wiecie, mamy na przykład kilka lat tej szkoły,
ale potem wiecie, ile taki lekarz zarabia. To są kokosy i on sobie po prostu to spłaca potem te pożyczki, więc tak, tu szkoły są płatne. Są oczywiście też szkoły publiczne, no ale za college trzeba płacić, więc to z tego. Co jeszcze z plusów, moi drodzy? Nie wiem, te chyba wszystkie takie udogodnienia, ale to też jest taki plus minus, no bo wiecie, no człowiek wtedy robi się bardzo leniwy. Że wszędzie, dosłownie praktycznie wszędzie są te drive-thru. Serio. Czy nie banki, banki, nie banki, jakieś restauracje, lepsze restauracje, gorsze. Czy właśnie tak zwany też pick-up, że jedziecie, zamawiacie sobie przez neta, na przykład z Targetu jakieś rzeczy, podjeżdżacie i oni Wam przynoszą to do samochodu, więc nie trzeba nawet wychodzić. I też ta taka dostępność, tutaj po prostu każdy zamawia online ten Amazon. Amazon to jest po prostu sztos nad sztosy, no każdy zamawia i wiecie, no Wam przynoszą po prostu pod drzwi, koniec. Łatwa dostępność zwrotu rzeczy, to jest też super. W niektórych sklepach, wiecie co, ja nie wiem, czy nie w Walmarcie przypadkiem jest taka policy, na pewno w IKEA, czyli na przykład macie stół, używacie rok, nie podoba Wam się, oddajecie. Łatwość zwrotu, tu nikt się Was nie pyta, ale dlaczego zwracasz, ale nie możesz zwrócić czy coś, nie ma, tylko na przykład czasami zapytają, że czy coś jest, wiecie, złego z tą rzeczą, czy może coś jest uszkodzone, więc no to jest szok. I wiecie, zwracają Wam pieniądze albo na gift card do danego sklepu, albo oddają Wam przelew, robią po prostu na kartę, więc myślę, że to jest super, ta dostępność. Dodatkowo w restauracjach zawsze podawana jest ta woda za darmo. Dobra, to jest kranowa, no ale czasami kranowa jest lepsza niż ta butelkowa. Wy nigdy nie wiecie, czy w tej plastikowych butelkach, ile ta woda w ogóle w tych sklepach stoi. Kto to wie? Tutaj pijemy, żyjemy, więc to jest za darmo. Zwykle w takich restauracjach jest również podawana taka appetizer, również za darmo. Pojemniki potem, porcje są zwykle duże w takich, wiecie, typowo amerykańskich miejscówkach i zawsze potem dostajecie pojemnik, który wpakowujecie sobie, co tam chcecie, co nie zjedliście, no i zabieracie do domu i macie jedzenie. To jest 100% typowa rzecz. Dobra, to co dalej? Minusy jeszcze. Jeszcze co do minusów, moi drodzy. Bardzo zaniżona komunikacja miejska. Wiecie? Tutaj nie ma autobusów zbyt wielu. Tu praktycznie każdy musi mieć samochód, żeby się gdzieś poruszać. Chyba że mieszkacie, wiecie, w takiej okolicy, że gdzieś można pójść sobie piechotą, że jest blisko sklepu, ale jeśli ktoś musi dojeżdżać do pracy, są linie pociągów. Pociągi są, ale też wypadałoby dojechać jakoś do tego pociągu, więc no ludzie na czym cisną? Ubery głównie. No Ubery są mega tutaj popularne. Co jeszcze? Wiecie co, tak myślę, no że ta komunikacja tak, to jest no słabe. Tu gdzie ja mieszkam w naszej okolicy, tutaj to w ogóle nie ma autobusów, tak więc no słabo, no nie macie autobusu, no i co zrobicie? Nic nie zrobicie, albo kogoś prosicie o pomoc, albo po prostu musicie zamawiać Ubera. No. Czy coś jeszcze? Wiecie co? Chyba nic więcej z takich można to też powiedzieć minus WS+. Nie wiem, jak to myślicie, ale wszędzie tutaj daje się tak zwane napiwki. Tak, czy idziecie do mechanika, czy idziecie do fryzjera, kosmetyczki. No oprócz sklepów oczywiście, w sklepach się nie daje tych napiwków, ale gdziekolwiek nie idziecie, to zwykle jest opcja. I teraz już najniższy tip to zwykle daje się 18%, czyli 18% całości idziecie do restauracji, płacicie $200, 18% dodatkowo z tego jest jako napiwek. I to jest normalne. Normalne to jest tutaj w kulturze amerykańskiej, to jest normalne. W niektórych nawet restauracjach na przykład właśnie jest informacja, że dla imprez 6-osobowych plus, czyli no 6 plus, po prostu więcej niż 6 osób, automatycznie jest doliczany taki napiwek 18%. Ale wiecie co, według mnie z jednej strony to jest bardzo dobrze, bo tutaj na przykład kelnerzy, kelnerki zarabiają bardzo małe pieniądze, jeśli chodzi o taką stałą stawkę, ale dzięki tym napiwkom mogą sobie zarobić. I wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację, że przychodzi... Kiedyś Wam opowiem z moich przeszłości, z moich prac tutaj w Stanach, ale wiem, o czym mówię, bo sama
miałam styczność z takimi przypadkami, tak więc uwaga, aż się napiję. Dobra, sorki. Przychodzi Wam taka rodzinka, 12 osób, na przykład, no 12 powiedzmy, gdzie jest jakaś dwójka, trójka, czasami czwórka dzieci, dorośli, jacyś starsi, wiecie, mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, przychodzą, ładnie zamawiają, wszystko ok, wiecie, nawymyślają, jak jest w karcie na przykład, powiedzmy, nie wiem, kurczak, jakiś devolaj, na przykład, mówię, wiecie, daję taki przykład z serem, z pietruszką, no to wiecie, oni się pytają, czy pietruszki można nie dodać, no bo wiadomo, no kotlet devolaj robi się zwykle na świeżo, prawda, no rzadko kiedy chyba są mrożone, chociaż może są, no ale dobra, mniejsza o to. No tu bez pietruszki, tutaj jakiś ktoś ma alergię na orzechy, okej, no to nie może, no to co może, ale on tego nie lubi, no to co lubi. W karcie jest minimum na przykład 6 pierogów, ktoś zamawia, chce 3 te pierogi, no bo nie zje 6. Czy ktoś pyta na przykład, jak jest stek, no to czy można połowę steka, no wiecie co, no takie wymysły i ta biedna kelnerka biega tu, tam, siam, załatwia i potem, wiecie, no jak dzieci jedzą, narozwalane, naroztegowywane i w ogóle tu komuś coś nie smakuje, wołać szefa, szefa nie ma, no to wołać menadżera, do menadżera sypie joby, a kto za to płaci? Kelnerka. I oni Cię potem zapłacą, jeszcze Cię zhańbią, wyzywają, że to jest Twoja wina, no bo komu się obrywa? Tobie, po prostu obrywa się Tobie. No i co? No i co zrobicie? Nic nie zrobicie i taka pancia przychodzi, płaci, w ogóle Ci na piwku nie zostawia i zostawia tylko syf. I czy to jest mądre? Mówię Wam, no ja jak czasami o tym mówię, to aż mi ciśnienie podchodzi do góry, no bo mówię, kiedyś Wam poopowiadam na pewno, na razie jeszcze nie, ale poopowiadam, to jest po prostu chamstwo i dostaje taki człowiek, ja wiecie co, nie wiem ile teraz jest w takich restauracjach, ale z tego co mi wiadomo, to ja nie wiem, może z $5 na godzinę dostają, ale wiecie, no jak mają na przykład 10 stolików na godzinę i każdy stolik zostawi im po 3, 4, 5 dych nawet, no to już się sumka zbiera, a tacy Wam nic nie zostawią i jeszcze musicie to pozbierać, posprzątać, dajcie spokój. No więc wydaje mi się, że w takich przypadkach, gdzie są większe takie 6 plus osób, to wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobre. Naprawdę, że są te napiwki, no bo przynajmniej ten biedny kelner, tudzież kelnerka nie muszą, wiecie, że tak powiem, pracować za darmo. I jeszcze nasłuchać się takiej pogardy, mogłabym powiedzieć. No więc to taki plus minus. Wiecie, no czasami jak człowiek myśli, no u fryzjera wydacie 3-4 stówki, jeszcze dajcie za to napiwek. No to wiadomo, ja nigdy nie daję jakieś 18% dla fryzjera, no bo czasami jeszcze szampon jakiś sobie kupię, czy coś. No więc to zwykle, wiecie, jakieś 2-3 dychy się daje, ale no bo oni już mają stawki. No, ostatnio oglądałam u Milenki film, no to ona 900 zł zapłaciła u fryzjera. Dajcie spokój. No tutaj też ja chyba najwięcej, ile za swoje włosy zapłaciłam, to było 400 dolców. No więc tak. Napite. Ej, patrzcie, jak latają, taki przerywnik. No tak latają, że mi się w tą moją aż kanapę tutaj powbijały te i ledwo co to odkurzyłam. No, moi kochani. I co? Czy coś jeszcze? Chyba nic. Wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Jak się mi jeszcze coś przypomni, na pewno nagramy drugi taki odcinek, bo wydaje mi się, że to jest mega ciekawy temat. Takie każdego własne spostrzeżenie na świat. Takie wiecie, co jest według mnie plusem, co jest minusem, a może dla kogoś są zupełnie inne, więc jeśli ktoś tutaj mieszka, tudzież był, dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, jakie są plusy, jakie są minusy. Docencie, że nagrywam to tak prosto z serca, to nie jest, wiecie, wyreżyserowane, że czytam z kartki czy coś, tylko po prostu to, co czuję na ten moment, to Wam mówię. Więc tak, życzcie mi wszystkiego najlepszego, kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i radości. Niech dalsze lata nie przynoszą więcej, wiecie, minusów, tylko więcej plusów. No i co? Dziękuję pięknie za wszystkie subskrypcje,
łapki w górę, komentarze. Nie zapomnijcie o zostawianiu jakiegoś znaku po sobie. I co? Do następnego, moi kochani. Trzymajcie się cieplutko. Bye!